Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio skończyliśmy pierwszą część Zakazanego Lasu. Dziś postaramy się Zakazany Las skończyć. Ta część, druga część Zakazanego Lasu, będzie pełna olbrzymich grobów, tak jak ten tu, oraz węży i ludzi opętanych przez węży. Można się też tutaj łatwo zgubić, bo jest kilka ścieżek, dlatego przydadzą nam się lśniące monety. Będę szła sposobem, najpierw obejrzę całą prawą stronę i wtedy będziemy progresować do przodu. Mam na sobie set białego kościoła ze względu na to, że on ma dosyć sporą odporność na truciznę. Jak zresztą widzicie, węże trują. Tam jeszcze mamy lód, to muszę się chyba cofnąć, żeby wejść wyżej trochę. Tak też zrobimy. Także teraz będę raczej korzystała tylko z miecza Ludwiga. No, udało się, bo on staggeruje, a to jest przydatne. Z drugiej strony tutaj teraz będziemy mieli egzekutora, czy jak się nazywa ten przeciwnik, więc przyda mi się pistolet. Może uda się go brutalnie zaatakować. No i wracamy do miecza. Ojej. Będziemy znajdować tu dosyć dużo run, a po pokonaniu bossa tej lokacji dostaniemy moją ulubioną runę, która pozwala odzyskać zdrowie, kiedy użyjemy brutalnego ataku. Zwróćcie też uwagę na rzeźby lub takie formacje skalne, bo one przypominają trochę głowę Amydali. No i na tych nagrobkach są jakieś napisy, niestety nie jestem w stanie ich odczytać. Być może właśnie te groby zwróciły uwagę pewnego człowieka, który wkrótce później założył uczelnię w Byrgenwerth. No i sama nazwa Byrgenwerth zresztą mówi o grobach, bo człon Byrgen miało oznaczać miejsce pochówku lub grób, a Werth to taki kawałek ziemi otoczony przez wodę. Willem, bo to on założył uczelnię, odkrył lochy Ptumeru.
ptumeryjskie, dzięki czemu zaczął zgłębiać wiedzę, tajemnice Ptumeryjczyków i przede wszystkim odkrył wielkich. Tak, tam jest duży wąż, zajmiemy się nim wkrótce. Najpierw jednak się cofniemy, by zrobić drugą stronę. O, zostałam złapana i najprawdopodobniej zostałabym zatruta, gdybym miała na sobie inny set. W ogóle z Zakazanym Lasem wiąże się też historia z kilkoma osobami. W Zakazanym Lesie byli dwaj przyjaciele lub słudzy Willema, klucznik, którego już poznaliśmy, który leży martwy przy bramie, przez którą przeszliśmy, żeby trafić do Zakazanego Lasu. Oraz Dores. On był badaczem grobowca, który pilnował, żeby nikt nieproszony nie wchodził tutaj do lochów w Byrgenwerf. Zresztą znajdziemy jego set i go sobie przeczytamy. Natomiast druga historia dotyczy dwóch tropicieli. Jak już wiemy, tu w Zakazanym Lesie mieszkali degeneraci i najprawdopodobniej porzucano tu ludzi, którzy byli niewygodni dla społeczeństwa. Mogły z tego miejsca pewnie też korzystać matki, by pozbyć się niechcianych dzieci. I tak się zdarzyło z pewnymi dziećmi, bliźniakami. Podejrzewam, że w dawnych czasach bliźniacy byli swego rodzaju złym omenem. Nikt nie rozumiał, że urodzenie bliźniaków to nic złego, że to normalne dzieci. No i się pozbyto takich bliźniaków, porzucono ich w Zakazanym Lesie. Bliźniacy nazywają się bliźniacy Madara. I tymi bliźniakami zajął się ogromny wąż, który ich wychował, a gdy chłopcy dorośli, to zainteresowali się fuchą tropiciela. Przystali do Waltra, czyli przystali do ligi, do której i my teraz dołączyliśmy, i zaczęli walczyć z plugastwem. I zauważyli takie plugastwo również w tym wężu, który ich wychował. I jeden z bliźniaków, najprawdopodobniej młodszy, zabił tego węża, a później oszalał i jeszcze zabił swojego brata. Dlatego też nigdy nie spotkamy dwóch bliźniaków obok siebie. Zawsze będziemy przyzwać młodszego. No, zwłaszcza tutaj, bo to jest jakby teren jego pracy. Najprawdopodobniej pomoże nam w dwóch przyszłych bossach. W DNC znajdziemy jego set i wtedy sobie poczytamy więcej o historii. No i będziemy walczyli z bliźniakiem, jeżeli uda nam się dokończyć quest Waltra. No i to jest dosyć trudna walka, jak zresztą z każdym tropicielem, ale zdobędziemy wtedy kolejne narzędzie tropiciela, które przy tym nie łapie się do trofeum. I to narzędzie przyzywa z koszmaru ogromnego węża, czyli wszystko do siebie ładnie pasuje. Istnieje też teoria, że Zakazany Las przestał być związany z uprawą ziemi, bo Jarnam lub coś związanego z Jarnam zaczęło zanieczyszczać rzekę, która opływała Jarnam. No a jak rzeka zanieczyszczona, to plony też, czyli trzeba było zrezygnować z uprawy ziemi.
Teraz puszczę Wam wykonany quest, który musiałam dokończyć na nowej grze Plus, gdyż nie udało mi się uzyskać 5 plugastw za pierwszym przejściem, czego zresztą dowiecie się w DNC za kilka przyszłych odcinków. Very good. You've crushed some vermin. I'm the master of the League. I can see it in your eyes. I'm pleased. This makes you a true fellow of the League. A Confederate. Now, take this staff. A symbol of our oath. Of our blood-drenched... You'll be welcomed as a true... In short time, now the mission takes hold of one's spirits. Confederate, you've crushed vermin, yet you have blessed that this was my love. For the sake of our... Tak, jak widzieliście, po rozdeptaniu plugastwa 5 razy wysłuchaliśmy kilku dialogów, odebraliśmy list ligi i żelazny hełm mistrza. Zawalczyliśmy też z Madarem, którego od tej pory nie mogłabym już przyzwać w zakazanym lesie. No i tak jak w DNC w pierwszym przejściu Walter ma na sobie hełm, tak teraz po wykonaniu questa przyzywamy go już bez tego hełmu. Swoją drogą jestem ciekawa, czy Miyazaki całą tą historię pięknie sam przemyślał pod tak wieloma kątami, czy rzecz udała mu się całkiem przypadkiem i gracze dopisali sobie teorie, które pasują i które później Miyazaki wykorzystał w DNC? Czy wyszedł tym teoriom naprzeciw? Tak, jak już mówiłam, ja gram w Sekiro i wydaje mi się, że tam nie było za dużo ukrytej fabuły. Więc tym bardziej jestem pod wrażeniem tego, co zrobiono w Bloodborne. Próbowałam też grać w Demon Souls, ale niezbyt mi podeszło. I być może chciałabym spróbować swoich sił z Elden Ring. Dobra. Czyli byliśmy... Widzicie, już się zgubiłam. I możemy iść tędy w sumie, albo... No dobrze, pójdźmy tędy. Słychać świnkę.
Tam ją widać. Tam jest najprawdopodobniej set tego jednego ze sług, z przyjaciół Willema. Szata Doresa, czyli tego przyjaciela Willema, strażnika grobowego z zakazanego lasu. Z tyłu wiszą niezliczone zakrwawione narzędzia rytualne. Willem z Byrgenwerth miał 2 lojalnych służących. Kiedy zostali wysłani do labiryntu, napotkali na starożytną prawdę i oszaleli. Jeden stał się strażnikiem bram, a Dores został strażnikiem grobowym w lesie. Obaj pozostali wierni nawet w szaleństwie. W tym secie Doresa bardzo ciekawa jest maska, która przypomina twarz Ptumeryjczyków. Ptumeryjczycy i ta maska ma jakby blade oblicze, ma czarne, duże oczy i taką otwartą, czarną, szeroko buzię. Zaraz go zdobędziemy, to sobie zobaczycie, o co mi chodzi. Ubiorę się zresztą w ten set i on się nam bardzo przyda na granicy koszmaru, bo mamy wysoką odporność na szał. A tam to są przeciwnicy, których już znamy i to oni wydają ten dziwny dźwięk. W wersji angielskiej nazywani są niebieskimi emisariuszami i należą do rodzaju przeciwników nazywanych kin, czyli nie wiem, spokrewniony, krewny. Być może są to zbiegłe eksperymenty z kliniki Josefki. No i ci to już będą nas atakować, zarówno fizycznie, jak i będą używać magii. Taką samą magię zobaczymy w wykorzystaniu chóru, który nauczył się tej magii od wielkiej, od Ebrietas. To chór eksperymentował na ludziach, by wyhodować istoty mogące komunikować się z wielkimi. W DNC zobaczymy zresztą nieudane eksperymenty. Natomiast emisariusze jak najbardziej zyskali zdolność do komunikacji z wielkimi. Tak, być może to właśnie dlatego wysuwają ze swoich głów te macki, które przypominają anteny i wydają taki specyficzny dźwięk. No i mają też więcej palców u rąk niż ludzie i są podatni na obrażenia kłute. Myślę, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo chciałabym pokonać bossa, ale najpierw odblokujmy skrót. Niektórzy gracze mówią, że ten skrót jest nieużyteczny, co jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, że równie wielu graczy mówi, że ten boss jest jednym z trudniejszych. Zwłaszcza jak się nie ma na niego sposobu. Ja na szczęście sposób wypracowałam i mam nadzieję, że tym razem też się sprawdzi.
Okej, zaryzykuję i nie spędzę Może nie zginę i ich nie stracę. Omijamy świnie, omijamy górę. Odblokujemy sobie tylnią bramę, którą widzieliśmy wcześniej i przyzwiemy tam. Młodszego, błąd, młodszego Madaraca, czyli tego jednego z bliźniaków. Załóżmy sobie set Henryka, który jest odporny na ogień. Wyekwipujmy papier pioruna. Zostawmy sobie Ebrietas. Lubię ten set Henryka. Wydaje mi się, że jest dosyć ładny. O, i właśnie sobie uświadomiłam, że ten set jest odporny na pioruny, nie na ogień. No to sobie załóżmy set dziury. Ok, przyzywam drugiego tropiciela Henryka. Co jest dosyć ciekawe, bo przecież go zabiliśmy. Przydałoby się na to wynaleźć jakąś teorię. A może to przeoczenie FromSoftu? A może Henryk żyje? Tyle pytań. Anyway, nasz przyszły boss jest dosyć ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, nasz boss to tak naprawdę 3 przeciwników, Cienie Jarnam. Spotkamy takich przeciwników w Koszmarze Menzisa. Oni byli jakby strażą przyboczną królowej Jarnam, dlatego nazywają się Cienie Jarnam. Muzyka też jest ciekawa, bo jest tekst, który mówi o księżycu, ogniu i królowej, a linia melodyczna mnie osobiście przypomina trochę Ost z Sekiro. A te Cienie Jarnam, one trochę przypominają samurajów, więc myślę, że fajnie to pasuje. No i taka ciekawostka, ta muzyka, ten Ost będzie się odtwarzał na większości bossów w lochach. Cienie można pokonać oczywiście na 3 sposoby. Pierwszy to jest sposób prawilny, czyli idziemy sami na 3 przeciwników i wtedy bardzo, bardzo by się wykorzystywać parowanie. Jest drugi sposób, który właśnie wykorzystaliśmy, czyli przyzwaliśmy sobie 2 tropicieli, dzięki czemu walka jest wyrównana, bo jest to walka 3-3. Czyli my po prostu dobiegniemy do tego Cienia Jarnam, który akurat nie jest zajęty naszymi sojusznikami. Mam nadzieję, że nie zginą za szybko. No i trzeci sposób cheese'owy, jeżeli zgniemy albo się odwołamy, to można tak wejść w tę mgłę, tak się ustawić, żebyśmy byli twarzą do skał i wtedy jakby przy przejściu przez mgłę tak naprawdę przejdziemy przez skały i wtedy nie odpali się AI naszego bossa, czyli będziemy mogli go wykończyć, on będzie po prostu stał i czekał na śmierć. Nie będzie nas atakował. No i tak, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo Cienie Jarnam tak naprawdę nie miały być bossem tej lokacji. W pierwotnej wersji mieliśmy walczyć z ogromnym wężem. Najprawdopodobniej tym samym, który wychował bliźniaków Madara. No
I to by super pasowało. I jeszcze pasowałby taki wąż ze względu na to, że przecież w tej lokacji spotkaliśmy bardzo dużo węży. Czyli byłby taki ojciec wąż z zwieńczeniem tej lokacji. No ale po tym bossie został jeden atak. W pewnym momencie cienie Jar nam przyzywają wielkiego węża, który atakuje nas od dołu. Jego głowy wychodzą jakby z ziemi. I to jest właśnie ten atak pierwotnego bossa, który pozostał w tej wance. No dobra, ruszajmy i słuchajmy muzyki. Udało się za pierwszym razem. Dostaliśmy tą fajną runę. Tak szczerze mówiąc, zaryzykowałam sporo, bo bardzo szybko Madara zginął. To nie było planowane. On miał dosyć długo. No, miał z nami do końca walki tak naprawdę przetrwać. Zazwyczaj tak się udawało. No ale się udało mimo to. Tak, myślę, że skończymy ten odcinek. Tam już nas czeka Byrgenwerf. I wtedy wiele rzeczy się pozmienia. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Oczywiście dzielcie się ciekawostkami. Do zobaczenia. Pa, pa!